Niektórzy czekają na nie jak na zbawienie. Jeszcze inni nie mogą się wprost już doczekać, aż wrócą do swoich treningów. Jestem Dominik Tabor, fizjoterapeuta, osteopata i biegacz górski, a dzisiaj porozmawiamy o roztrenowaniu. Jeśli trenujesz jakiś sport, niezależnie czy jest to bieganie, czy inne dyscypliny, nie tylko dla zdrowia, ale również dla własnego wyczynu, czyli przechodzisz przez pewien plan treningowy, startujesz i trenujesz po to, aby poprawiać swoje wyniki, na pewno choć raz zetknąłeś się z terminem roztrenowania, bądź masz już kilka takich okresów za sobą. Roztrenowanie jest to nic innego jak czas, w którym dajemy odpocząć naszemu organizmowi od zorganizowanych bodźców treningowych, tak aby odbudować nasze siły fizyczne, psychiczne i metaboliczne. O ile początkujący często nie czują takiej potrzeby robienia przerwy po sezonie, o tyle po kilku sezonach staje się to już jasne, że jest ona niezbędna, aby móc dalej trenować i czerpać z tego radość. Roztrenowanie to taki okres bowiem, w którym nasz trening spada do minimum, a maksymalizujemy naszą regenerację. Opowiem Wam o tym, jak maksymalizować właśnie tą regenerację oraz o tym, jak możemy podejść do roztrenowania, tak aby zaspokoić swoją potrzebę ruchu, jeżeli taką mamy, lub potrzebę regeneracji, jeżeli taka właśnie występuje. Oto kilka kroków, jak przeżyć roztrenowanie, nie zwariować, a jednocześnie przygotować się dobrze do następnego sezonu. Nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że sen jest najważniejszy, jeżeli chodzi o regenerację w sporcie i podnoszenie wyników sportowych. Dlatego jest to punkt pierwszy na naszej liście, z tego względu, iż bardzo często w ciągu sezonu jesteśmy w stanie poświęcić bardzo dużo po to, aby zrealizować trening, bądź wywiązać się z reszty naszych obowiązków społecznych. Zazwyczaj w takich sytuacjach marginalizujemy nasz odpoczynek, a zwiększamy ilość bodźców, które na siebie nakładamy. Nie rezygnujemy więc z pracy, nie rezygnujemy więc z treningu. Z czego najczęściej rezygnujemy? Z czasu na sen właśnie. A tak naprawdę to sen jest głównym elementem i głównym środkiem regeneracyjnym, który powinniśmy stosować na co dzień w naszym treningu. Można pomyśleć o nim jako o najbardziej potężnej broni, która pomoże nam progresować i utrzymać równowagę w naszym ciele. Nie da Wam tego żadna wizyta u fizjoterapeuty, nie da Wam tego żadna odżywka, nie da Wam tego żaden środek odnowy biologicznej, o których teraz jest bardzo głośno, czyli żaden pistolet do masażu, żadne rolowanie, żadne jacuzzi, żadna sauna, nie da Wam tego, co da Wam właśnie sen. Dlatego też w tym okresie postarajcie się czas, który często przeznaczacie pewnie na trening porankami, czy też czasami wieczorami, przeznaczyć na poprawę i zwiększenie ilości, ale także jakości snu. Zadbajcie o to, aby sen był spokojny, zadbajcie o to, aby był on właśnie wystarczającej długości, tak abyście rano wstawali i czuli się zregenerowani. Oczywiście o ile pozwala na to Wasza sytuacja życiowa. Jest to jednak punkt pierwszy na naszej liście, weźcie sobie to mocno do serca, więc pamiętajcie, czas na trening, który do tej pory poświęcaliście na przykład rano, przeznaczcie na to, aby spać chociażby godzinę dłużej. Odpowiednie żywienie w trakcie roztrenowania jest zagwozdką dla bardzo wielu osób. Wielu moich obserwujących pyta mnie, jak ja organizuję swoje żywienie w trakcie roztrenowania. Czy pozwalam sobie na znacznie więcej? Czy pozwalam sobie na całkowite rozluźnienie dietetyczne? Zauważcie, że bardzo często w trakcie sezonu rezygnujemy z wielu przyjemności. Rezygnujemy też często z przyjemności kulinarnych ze względu na przykład na zbliżający się start bądź konieczność utrzymania odpowiedniej wagi. Czas roztrenowania jest więc idealnym okresem na to, aby pozwolić sobie na nieco więcej. Możemy pozwolić sobie na produkty, które zazwyczaj w diecie nam nie leżą ze względu na przykład na wywoływanie dyskomfortu na treningu, a które bardzo lubimy. Pamiętajmy też, że okres roztrenowania jako okres regeneracji wymaga od nas też odpowiedniej podaży energii. Nie powinniśmy oczywiście jeść nadmiernej ilości kalorii, tak aby nie zwiększyć znacząco swojej wagi ciała, chociaż tutaj też taka uwaga. Nie bójcie się przybrania kilku dodatkowych kilogramów w trakcie roztrenowania, ponieważ i tak stracicie je później w okresie budowania bazy treningowej. Osobiście jestem zwolennikiem reguły, którą stosuję również na co dzień w życiu, w okresie startowym czy też w okresie budowania formy. Jest to zasada 80-20, czyli przez 80% czasu staram się spełniać swój plan dietetyczny najlepiej jak tylko umiem, ale 20% czasu zostawiam sobie na przyjemności, na rozluźnienie dietetyczne, na spróbowanie rzeczy, na których właśnie w tym jadłospisie codziennym nie ma miejsca.
O ile w sezonie stosuję tą zasadę, u mnie bym powiedział raczej bliżej 90/10, to właśnie poza sezonem pozwalam sobie na spróbowanie na przykład większej ilości słodyczy, na nie podążanie za planem dietetycznym, tylko jedzenie tego, na co mam większą ochotę. Pozwalam sobie również na rozluźnienie pod kątem na przykład spożywania produktów alkoholowych. Oczywiście wszystko to robimy z umiarem. Nie chodzi o to, aby pójść w długą, jak to lubię nazywać, i zacząć jeść dosłownie wszystko tak, aby się czuć źle. Chodzi po prostu o to, aby ściągnąć z siebie obowiązek i odczucie mentalne, że musimy trzymać jakąś dietę. Dlatego też ten okres wykorzystajcie na próbowanie nowych kuchni, na częstsze uleganie pewnym zachciankom i na właśnie przede wszystkim higienę psychiczną. Punkt trzeci, bardzo dla mnie ważny z punktu widzenia specjalisty, to wyleczenie wszelkich kontuzji, które ciągnęły się za nami w trakcie sezonu. Zauważcie, że czasami ból, który odczuwamy w wyniku jakiejś niezbyt poważnej kontuzji, może umożliwiać nam dalszy trening i startowanie. Jednakże warto poświęcić czas poza sezonem, czyli czas, w którym kończymy nasze obciążenia treningowe, na to, aby wyleczyć daną kontuzję do końca. Wiele z dolegliwości biegaczy wynika właśnie z przeciążenia, a więc z nadmiernych bodźców treningowych w stosunku do możliwości regeneracyjnych. Dlatego też taki deload totalny pod kątem treningu jest świetnym czasem na wyleczenie dolegliwości takich jak tendinopatię, entezopatię, kontuzje przeciążeniowe mięśni. Udajcie się wtedy do fizjoterapeuty, aby opracować odpowiedni plan leczenia i dobrać odpowiednie ćwiczenia czy też zadania domowe, które będziecie mogli wykorzystywać właśnie w tym czasie. Nie zwlekajcie z tym do momentu rozpoczęcia nowego sezonu, z tego względu, iż wtedy może już być za późno na podjęcie tego typu działań, a kolejne obciążenia, które będziecie stosowali, będą nawarstwiać się i powodować dodatkowe, dalsze dolegliwości. Dlatego jest to odpowiedni czas na udanie się do fizjoterapeuty, ale powiedziałbym, że jest on znacznie mniej ważny od snu, który oczywiście musicie zaaplikować w większej ilości i który jest integralną częścią radzenia sobie ze wszystkimi kontuzjami. W okresie roztrenowania możecie również zauważyć, że mamy tą przestrzeń na spróbowanie innych sportów, nowych rzeczy, na które do tej pory nie było przestrzeni w planie treningowym. Nie każde roztrenowanie bowiem musi być całkowicie bierne. Jeżeli nie odczuwasz większych dolegliwości bólowych, jeżeli nie odczuwasz większych skutków, na przykład zmęczenia po sezonie, nie masz żadnych dolegliwości hormonalnych, bądź nie masz żadnych dolegliwości wynikających z obniżenia parametrów krwi, będzie to świetny czas na to, aby zmobilizować Twoje ciało do działania w nieco innych wzorcach. Możesz więc spróbować i pływania, możesz spróbować jakichś gier zespołowych, możesz stosować trening siłowy, tak abyś czuł satysfakcję z tego, że się ruszasz. Niektóre osoby preferują natomiast roztrenowanie bierne, czyli całkowite odciążenie od wszelkich aktywności treningowych. U mnie wygląda to w sposób następujący, że w pierwszym tygodniu roztrenowania nie robię praktycznie nic fizycznego, ale w następnych tygodniach wdrażam już małe bodźce treningowe. Najczęściej są to spokojne przebieżki, bardzo wolnym truchtem wykonywane. Dodatkowo też, co wdrożyłem w tym sezonie, trening siłowy. Dlaczego trening siłowy? Dlatego, iż powoduje on wyrzut hormonu wzrostu oraz poprawę równowagi hormonalnej, co przekłada się na zwiększenie regeneracji tkankowej i dzięki temu lepsze i szybsze leczenie urazów, ale również pozwala zachować pewną bazę wyjściową i pewien tonus mięśniowy, który ułatwi nam późniejsze wejście w trening po roztrenowaniu. Ostatni punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to oczywiście równowaga psychiczna. Okres roztrenowania bardzo często może dla nas być momentem, w którym możemy nadrobić czy to pewne relacje towarzyskie, czy to pewne zaległości, bądź naglące tematy, na które nie mieliśmy przestrzeni mentalnej, czy też czasu w sezonie. Warto jest przede wszystkim podejść do tego w ten sposób, że czas, który do tej pory poświęcaliśmy na trening, który poświęcaliśmy na przygotowanie do treningu, czy też powrót z tego treningu, dojazd na ten trening, otwiera nam nowe możliwości na to, aby zwiększyć przestrzeń chociażby na relacje towarzyskie. Pamiętajcie, że ta równowaga psychiczna w treningu jest równie istotna jak równowaga zdrowia biologicznego czy zdrowia takiego mechanicznego, zdrowia naszego ciała. Jeżeli zachowamy zdrowie mentalne i pozwolimy sobie na roztrenowaniu, na wszystkie te rozluźnienia, na poprawę relacji towarzyskich, na to, żeby spróbować nieco innych rzeczy, zachowamy znacznie świeższy umysł i zachowamy również tą
radość z uprawiania naszego sportu na długie lata, a nie tylko na jeden sezon. Dlatego też, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem czy z innym sportem i roztrenowanie wydaje Ci się nieważne, spróbuj przynajmniej 1-2 tygodni przerwy. Jeżeli jesteś doświadczonym zawodnikiem, spróbuj zrobić tę przerwę na nieco dłuższym etapie, czyli między 3 a 4 tygodnie. Jest to idealny czas, który pozwoli Ci zaadresować wszystkie swoje problemy, czy to kontuzyjne, czy to inne problemy zdrowotne. Pomoże Ci zregenerować się psychicznie i mentalnie i także da Ci radość z innego trybu życia, który na co dzień może być dla Ciebie niedostępny. W moim przypadku całe roztrenowanie przebiega w sposób następujący. Tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszy tydzień stosuję właściwie żadną aktywność fizyczną. Przede wszystkim dbam o bardzo dużą ilość snu. Staram się utrzymywać swoje nawyki żywieniowe, a więc jem cały czas te 4-5 posiłków dziennie co 3-4 godziny, tak aby zachować pewne rytmy w ciele. Staram się jednak też dać sobie przestrzeń na pewne eksperymenty dietetyczne. Dodatkowo, akurat w moim przypadku świetnie sprawdza się rodzaj odnowy biologicznej w formie hydroterapii, czyli kąpieli solankowych, dzięki którym mogę się dodatkowo zregenerować i tutaj polecam Wam kąpiele w soli mojego partnera, czyli Salco. Najważniejsza dla mnie osobiście jest jednak higiena psychiczna w tym okresie. Czuję, że nic nie muszę, że nie zmuszam się do treningu, że wychodzę pobiegać, jeżeli już, tylko i wyłącznie dla przyjemności, czy to z żoną, czy to po prostu, żeby się poruszać, żeby poczuć się dobrze. Natomiast nie ciąży na mnie obowiązek zrealizowania planu treningowego. Dzięki temu razem z kolejnymi tygodniami, ponieważ w 3. tygodniu roztrenowania zaczynam już takie wprowadzenie do treningów, czuję pewien głód powrotu do tej rutyny, do tego, aby stawać się lepszym i do tego, aby powracać stopniowo do rywalizacji. Jednocześnie czuję się zregenerowany, zdrowy fizycznie i gotowy na następne wyzwania. A jak Ty spędzasz swoje roztrenowanie i jakie masz z nim doświadczenia? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.